Wow, cześć. Serwus. Ja pamiętam, jak byłam mała, to były lata 90. Jak mama mi powiedziała, że nie można zakładać białych rajstop, bo one pogrubiają nogi. Więc ja do mojego pierwszego burleskowego numeru założyłam białe rajstopy. Założyłam białe rajstopy, a mama powiedziała potem, no nie było tak źle. Ja rozbieram się na scenie i rozbieram się za pieniądze, rozbieram się przed obcymi ludźmi. Dziś nie. Dziś goła baba mówi. I rozbieram się o tym, że każde ciało jest warte sceny i każde ciało jest piękne. Jest takie słowo ciało pozytywność. Kojarzycie? Body positivity po angielsku. Nie, spoko. Ciało pozytywność generalnie, jeżeli kojarzyłaby się z czymś, to prawdopodobnie mogłaby wam się kojarzyć z grubymi dziewczynami, czyli z osobami, które utożsamiają się jako kobiety, które są grube. No, ja uważam, że ciało pozytywność jest dużo szerszym pojęciem i dlatego będę teraz w ogóle to rozkładała na czynniki pierwsze i mam nadzieję, że wam pokażę, dlaczego warto o ciało pozytywności myśleć inaczej. Po pierwsze, ciało pozytywność dotyczy każdego ciała. Nie jest tak, że ktoś jest za mało ciało pozytywny albo za gruby, żeby można używać hashtaga ciało pozytywność. Ciało pozytywność dotyczy osób, które są wysokie, które są niskie, które mają trądzik, które mają zmiany skórne, które mają blizny, które mają naczyniaki, które mają rubinki na klatce piersiowej, które mają rozstępy, bo za szybko urosły, albo mają rozstępy, bo przytyły, które są grube, które są chude, które są każdej płci i każdego koloru skóry. To tych wszystkich osób dotyczy słowo ciało pozytywność. No to teraz tak, to słowo pozytywne. Te grube dziewczyny pewnie są takie radosne i optymistyczne, nie? No nie. Ja uważam, że pozytywny to nie jest najlepsze określenie na to, bo wymusza na nas to, że właśnie musimy być tacy radośni i to tylko zapewni nam to, żebyśmy się dobrze czuli w naszym ciele. No nie bardzo tak jest. W moim mniemaniu, i ja bardzo w to wierzę, że ciało pozytywność i słowo pozytywny można rozumieć inaczej. Pozytywny może być na przykład wynik testu na HIV, albo testu ciążowego, albo testu na prawo jazdy. No i w tych trzech przypadkach pozytywny wynik co oznacza? Oznacza, że jest wirus, że jest obecna ciąża, albo są obecne umiejętności lub wiedza konieczne do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Więc tu obecność wydaje się być najważniejszą. Obecność jako świadomość, jako ważność tego ciała. Ciało obecne to jest mój ulubiony neologizm. Ciało obecne to taki, który czuje swoje ciało, który wie, że to ciało jest i ono jest ważne i potrzebne. No bez mojego ciała bym tutaj nie stała teraz, prawda? Ja bardzo dużo mojemu ciału zawdzięczam i wy również. Ale tak jak podobnie jak wszyscy w naszych czasach, dużo więcej temu ciału odbieramy i bierzemy od niego, niż mu dajemy. Bo umysł jest ważny, bo wykształcenie jest ważne. Ja lubię być próżna, ja lubię być piękna. Myślę, że każdy z nas lubi być piękny. Każdy i każda. Jeśli chodzi o to rozumienie takiej wzajemności, takiego zadbania o ciało ze strony umysłu, takiego zaprzestania hegemonii umysłu w kontekście ciała i umysłu, to może być sposób na to, żeby gdzieś puścić oko do tego ciała i dać ciału dobrze. Zrobić ciału miło. No to teraz tak, stoję tutaj dzięki temu, że mam ciało. W pozycji pionowej przed wami stoję i mówię dzięki temu, że mam ciało. Słyszę was dzięki temu, że mam ciało i patrzę na was dzięki temu, że mam ciało. Dlaczego by nie podziękować mojemu ciału na przykład słuchając go? Słuchając, że od 3. sesji chce mi się siku. I spoko, jeżeli chce ci się siku, teraz to idź. I ja będę za 10 minut mówiła cały czas. Tak. Więc spokojnie, zdążycie. A może masz ochotę na batonik, który jest na dnie torby na tak zwaną czarną godzinę, który tak naprawdę go nie zjemy, bo dieta. Czyli umysł nam mówi nie.
A może masz ochotę na przykład rozpiąć teraz stanik, bo jest gorąco i niewygodnie. Albo masz ochotę zdjąć niewygodne buty, usiąść tak trochę krzywo, tak jak lubisz. To usiądź teraz tak, zrób sobie taki mały eksperyment z ciałem. Ja chcę zobaczyć takie poruszenie. O, coś się dzieje, ej, robicie coś totalnie dla ciała swojego teraz. Myślicie o nim, mówicie mu, ej, fajny jesteś. To zróbmy krok dalej. Chciałam, żebyście, chociaż w sumie jest lato, to nie trzeba odsłaniać, odsłonili to miejsce i patrząc na mnie, delikatnie się po nim pogłaskali i pogłaskały. Tak przyjemnie. Tak, pan też. Jest coś w tym. I jeżeli macie taki delikatny dreszcz na plecach, to jest fajne. Ja wam powiedziałam, żebyście patrzyli na mnie. Możecie cały czas to robić przez całą sesję, jak macie ochotę. Możecie zmienić rękę. Powiedziałam o tym, że to ćwiczenie może nam dać naszemu ciału takie pogłaskanie i takie zadbanie. Zadbanie na zaś albo zadbanie w potrzebie. Takie po prostu powiedzenie dzięki. Podczas moich warsztatów spotkałam osobę, która powiedziała mi, że bardzo nie lubi swoich dłoni, bo są szorstkie, popękane, czerwone, po prostu bardzo nieprzyjemne i bardzo często po prostu je chowa do kieszeni. No i to jest naturalne, że ona nie chce dla nich nic robić, no bo nie lubi tych dłoni. Jak kogoś nie lubimy, jeżeli ja kogoś nie lubię, to ja tej osobie nie dam prezentu na urodziny, zgadza się? Nie zrobię jej zupy, jak będzie chora lub chory. No ale jeżeli mam 2 ręce i to są jedyne moje ręce, które będę miała w życiu, to może warto zadbać o te ręce. Może warto sprawić, żeby ciało pozytywność nie była tylko takim poczuciem biernego myślenia o swoim ciele, tylko aktywności. To znaczy na przykład posmarowania dłoni kremem. Niech to będzie pierwszy gest, który zrobicie dla części ciała, której nie lubicie. Niech to będzie posmarowanie kremem albo zamiast prysznica wzięcie przyjemnej, pachnącej kąpieli. Może być zimna przy okolicznościach przyrody obecnych. No dobra. Chciałam wam powiedzieć jeszcze o tym, że podczas moich warsztatów pytam ludzi o to, a jak byście nazwali tę relację, która jest między waszym ciałem i umysłem w kategoriach relacji rodzinnych? No i osoby się zastanawiają i odpowiadają. Mówią o tym, że to są rozdzielone bliźniaczki albo rozwiedzione małżeństwo z kredytem na mieszkanie. Albo dalekie kuzynostwo, które nigdy się nie poznało. Ja uważam, że to, co robię i to, w co chcę was wprowadzić, jeszcze nie powiem co, może sprawić, że zaistnieje taka profilaktyka różnych sytuacji, czy zaburzeń odżywiania, czy zaburzeń odbioru swojego ciała, czy zaburzeń depresyjnych, które stają się plagą, wiem, że to frazes, ale może jednak można zmienić takim małą profilaktyką, małym pogłaskaniem siebie po dłoni, coś w swoim nastroju, coś w swoim poczuciu swojego ciała. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć o jednym neologizmie. On brzmi różnociało obecność. Jest bardzo niezgrabny. Totalnie jest podkreślany w autokorekcie. Różnociało obecność ja rozumiem jako obecność różnych ciał w przestrzeni publicznej, medialnej, w tym, w czym się obracamy na co dzień. Czyli obecność ciał, które mają włosy lub nie mają włosów, które są różnego kształtu, koloru, płci. Te wszystkie ciała, żeby były jakie? Reprezentowane. No dobra, ale wróćmy do rzeczywistości. Jak stąd wyjdziemy, to prawdopodobnie na billboardach zobaczymy zupełnie inne ciała niż nasze. Takie niepodobne, nie? Że my jesteśmy inni niż te ciała. Że jakby coś się nie zgadza. Czy to znaczy, że nasze ciała są niewystarczająco dobre, żeby być na tych billboardach i na tych okładkach gazet? No, takie coś nam się gdzieś wmawia, gdzieś z tyłu głowy idzie taki komunikat. Chciałam, żebyście teraz znowu rozejrzeli się po sali i tak zupełnie
bez wstydu popatrzyli na innych ludzi. Popatrzcie, kto na przykład ma trądzik. Albo kto jest gruby. Kto jest łysy. To są słowa niepejoratywne. Są po prostu słowa. Tak jak zielony. I pewnie zauważyliście jakąś proporcję. Ciężko zrobić statystykę w takiej małej 500-osobowej sali. Ale mimo wszystko możecie poczuć tę proporcję, o której chcę wam powiedzieć. Jeżeli otworzymy telewizor, jak archaicznie powiedziałam, otworzymy telewizor, to okaże się, że w telewizji mamy jedną grubą prezenterkę telewizyjną. I super, że jesteś, Dorota, bo to jest naprawdę mega, ale to jest jedna. Z takiej statystyki wynikałoby, że w Polsce w ogóle nie ma grubych ludzi, albo jest jakaś 1 milionowa grubej osoby. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mamy jednego piosenkarza, który miał trądzik i się tego nie wstydził, pokazywał go na scenie. I super, że jesteś, Dawid, ale to jest za mało, to jest tak mało. Bo jak się rozejrzyliście, to prawdopodobnie zobaczyliście więcej grubych osób i osób, które mogą mieć trądzik. To jest tylko przykład. Nie? Jest coś takiego. Jak to się stało, że ta dysproporcja nagle, po prostu jesteśmy totalnie niereprezentowani? Czy wiecie, że w programie informacyjnym, jednym z polskich programów informacyjnych, jest jeden prezenter, który porusza się na wózku, ale na wizji siedzi na krześle. Co by się zmieniło, gdyby ta osoba siedziała na wózku podczas nagrań i ten wózek byłby widoczny? Czy przypadkiem nie byłoby tak, że osoby, które też poruszają się na wózku, miałyby nagle ja mogę też robić takie rzeczy. I oczywiście to nie wchodzi takim przekazem bezpośrednim. To wchodzi gdzieś w nas tak powolutku. Tak samo jak wchodzi w nas to, że nie ma grubych aktorek, które grają główne role. Zaczynają się pojawiać, super, ale nie ma ich dużo. No i ten nasz świat nie wygląda tak, że mamy reprezentację, że widzimy te osoby podobne do nas, że wierzymy dzięki temu, że mając pryszcze mogę zostać gwiazdą. Albo że będąc grubą albo grubym mogę być totalnie kim chcę. No bo nie każdy chce wchodzić na scenę. Ja uwielbiam scenę, nie wiem, czy to widać. Ale nie każdy tego chce, nie? Pewnie większość z was ma takie, ja bym mogła albo mógł robić zupełnie co innego. No i to jest spoko, ale mogę mieć do tego takie przyzwolenie wewnętrzne dopiero wtedy, kiedy czuję, że osoby podobne do mnie to robią. Czasami można być bardzo odważnym i robić coś jako pierwsza osoba w Polsce. Ale jeżeli nie ma osób podobnych do mnie, to pewnie ja tego nie zrobię albo będę bardzo długo się skradała i będę czuła, że nie jestem wystarczająco jaka dobra, piękna, ważna, atrakcyjna. Ja bym mogła was tutaj zostawić w tym świecie, w którym nie ma reprezentacji, w którym jest dosyć smutno i tak nierówno ciało pozytywnie, nierówno ciało obecnie. Ale mam dla was dobrą wiadomość. Mam dla was taką wiadomość, że jest miejsce, z którego ja się wzięłam i dzięki któremu teraz tu stoję, w którym jest ciało obecność i równo ciało obecność, gdzie spotkacie ją na każdym kroku. To miejsce jest trochę w podziemiu i czasem ciężko się tam dostać, ale dzięki temu, że dzisiaj do was mówię, mam nadzieję, że dowie się o tym miejscu i o tej przestrzeni w naszych głowach dużo więcej osób. To jest scena burleski. I to, że ja dzisiaj mam na sobie brokat i taką, a nie inną sukienkę, wynika z tego, że ja po prostu z tej sceny do was przychodzę. Przychodzę do was z miejsca, do którego teraz was trochę zaproszę. Z 3 różnych stron. To zacznijmy od tego, że to będzie łatwo sobie wyobrazić, bo siedzicie teraz na widowni. Siedzicie na widowni i na scenę wchodzi osoba, która występuje przed wami. Artysta lub artystka. I ta osoba zdejmuje ubrania, pokazuje swoje ciało i nagle się orientujesz, że ta osoba ma taką samą bliznę po cesarce jak ty. Albo że ta osoba ma taki sam celulit jak ty. Albo że ta osoba jest tak samo niska jak ty. A tobie się wydawało, że te cechy wykluczają cię z tego, żeby być atrakcyjną. I to szok w ogóle. Ta osoba, którą widzisz teraz na scenie, znaczy ta też, ma takie ciało jak ja.
I czuję się reprezentowana na tej scenie. Czuję, że ja mogę robić seksowne, atrakcyjne rzeczy. Oczywiście nie musisz wskakiwać na scenę, znaczy możesz. Ta scena jest cały czas bardzo mała, więc można dołączyć. Ale to znaczy, że ja, czy moja partnerka, czy partner, z kim siedzę teraz i oglądam show, czuję, wow, też mogę być atrakcyjna, atrakcyjne. I też moje ciało jest fajne, bo jest reprezentowane. No dobra, teraz z drugiej strony. Z drugiej strony, nie będę mówiła do was tyłem. Z drugiej strony wchodzisz jako performer, performerka burleski na scenę i odsłaniasz ciało. Ta sama sytuacja. I teraz dostajesz od widowni, teraz zróbmy taki na 3-4 taki hałas. Hałas! 3-4! I ja dostaję coś takiego, kiedy wchodzę na scenę i pokazuję moje ciało i to jest automatyczne wzmocnienie pozytywne. To jest pies Pawłowa. Ja dostaję nagrodę za to, że pokazałam moje, często nienormatywne ciało. Wow! Nie? Super. No dobra. No to teraz z trzeciej strony, bo nie każdy, tak jak mówiłam, chce wskoczyć na scenę. Możecie przyjść na zajęcia lub warsztaty z burleski, gdzie dostaniecie mega lekcję ciało obecności i równociała obecności. I dostaniecie taką lekcję komunikacji ciało-umysł, co wydaje mi się strasznie, strasznie ważne i potrzebne w dzisiejszych czasach i w ogóle. I teraz tak, dostaliście tę lekcję, zobaczyliście, że każdy ma krzywe sutki, bo każdy ma. Że każdy ma jakąś inną pupę, jakąś inną nogę, że wszystko się zgadza. Nie? No dobra, to nieście tę wiedzę dalej. To jest bardzo, bardzo dobry moment, żebyście spróbowali burleski w jednym z 3 wydań. No dobra, a teraz tak. Chciałam was zapytać na koniec, jaka jest wasza relacja ciało-umysł w kontekście relacji rodzinnej? Nie musicie odpowiadać głośno. Musicie się chwilę zastanowić nad tym. Kim oni dla siebie są? Kim są te postaci? Czy to jest dobra relacja, czy trochę słabsza? A może super jest? A może kiedyś była super, a teraz nie jest? To będzie się zmieniać. Moja relacja ciało-umysł jest niedoskonała. I ona się bardzo zmieniała. I wasza relacja też może się zmieniać, bo nad każdą relacją można pracować. Nie? Nad każdą. Więc nad tą też. Moja relacja nie jest doskonała, bo jestem piękną niedoskonałością. Wy jesteście piękną niedoskonałością. I ty jesteś piękną niedoskonałością. Dzięki.